dzisiejszym odcinku prześledzimy jedne z najgłośniejszych zbrodni, od zabójstwa Johna Lennona po brutalne masakry w Melbourne i Auckland. Zajrzymy także w mroczne kulisy porwań politycznych w Indiach i Argentynie, a następnie przeniesiemy się na miejsca najbardziej katastrofalnych tragedii. Od lotniczych dramatów Pan Am i Olympic Airways po krwawe zamachy w Bagdadzie. Na koniec przypomnimy dwa globalne punkty zwrotne: wypowiedzenie wojny Japonii przez Stany Zjednoczone, Ameryki oraz zwycięską bitwę o Wyspy Falklandzkie, które na zawsze zmieniły historię świata. Co łączy te wszystkie zagadnienia? Data. Wszystkie wydarzyły się 8 grudnia na przestrzeni wielu lat. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Najgłośniejsze zbrodnie i morderstwa. 1980 roku. John Lennon, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. John Lennon, jeden z członków legendarnego zespołu The Beatles, został brutalnie zastrzelony przez Marka Davida Chapmana przed swoim apartamentowcem Dedekota w Nowym Jorku. Wydarzenie to wywołało natychmiastowy szok na całym świecie i zmieniło podejście służb kryminalnych do zabezpieczania miejsc zbrodni, szczególnie w gęsto zaludnionych i publicznych lokalizacjach. Przesłuchania Chapmana oraz analiza jego motywacji psychologicznej stały się jednym z najbardziej znanych przypadków w psychologii sądowej, w tym w badaniach nad poczytalnością sprawcy. Zabezpieczenie broni, łusek i innych dowodów balistycznych umożliwiło postawienie zarzutów bezpośrednio po zdarzeniu. Sprawa Lennona pozostaje w podręcznikach kryminalistyki jako przykład połączenia aspektów prawnych, psychologicznych i proceduralnych w dochodzeniu kryminalnym. Globalny rezonans wydarzenia miał także wpływ na debatę o bezpieczeństwie osób publicznych i ochronie celebrytów, a także przyczynił się do zmian w protokołach interwencji policyjnych w miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu. 1984 roku. Lisa Hession, Greater Manchester, Wielka Brytania. 14-letnia Lisa Hession została brutalnie zamordowana po powrocie z nocnej wizyty u znajomych w Greater Manchester. Sprawa stała się jednym z najbardziej znanych i nierozwiązanych morderstw w Wielkiej Brytanii, ponieważ pomimo licznych przesłuchań, analizy śladów i dowodów kryminalistycznych nie udało się jednoznacznie zidentyfikować sprawcy. Dochodzenie obejmowało szczegółową analizę śladów obuwia, daktyloskopię oraz badania chemiczne śladów krwi i włókien, co dawało wgląd w rozwój kryminalistyki w Wielkiej Brytanii lat 80. Sprawa Hession zwróciła uwagę na konieczność wczesnej i kompleksowej ochrony miejsca zbrodni oraz koordynacji między lokalną policją a laboratoriami kryminalistycznymi. Motywacja sprawcy i kontekst społeczny morderstwa stały się przedmiotem licznych analiz psychologicznych i medialnych, wpływając na późniejsze strategie profilowania kryminalnego wobec ofiar nieletnich. Wydarzenie pozostaje przedmiotem badań nad skutecznością procedur dochodzeniowych i rozwojem metod kryminalistycznych w Wielkiej Brytanii. 1987 roku. Queen Street Massacre, Melbourne, Australia. W Melbourne, w biurowcu przy Queen Street, doszło do tragicznej, masowej strzelaniny, w wyniku której zginęło 8 osób, a kilka innych zostało poważnie rannych. Sprawca wszedł do budynku uzbrojony w broń palną i otworzył ogień w sposób zaplanowany, co wywołało natychmiastową interwencję policji. To wydarzenie było jednym z najtragiczniejszych aktów przemocy masowej w historii Australii i spowodowało zmiany w procedurach bezpieczeństwa w miejscach pracy, a także w organizacji działań służb
ratunkowych. Dochodzenie kryminalistyczne obejmowało balistykę sądową, mechanoskopię śladów pozostawionych przez broń, rekonstrukcję zdarzeń oraz analizę motywacji sprawcy, które stały się materiałem szkoleniowym dla australijskich jednostek policyjnych. Masakra spowodowała również debatę publiczną na temat kontroli dostępu do broni palnej i prawnych regulacji dotyczących sprzedaży oraz posiadania broni w Australii, co wpłynęło na późniejsze zmiany legislacyjne. 1986 roku morderstwo w Auckland, Stany Zjednoczone Ameryki. David Esco Welch dokonał brutalnej napaści i zastrzelił 6 osób w prywatnym domu w Auckland, co stanowi jedną z najcięższych masakr w historii miasta. Dochodzenie obejmowało dokładną analizę miejsca zbrodni, balistykę sądową, mechanoskopię pozostawionych śladów, w tym odcisków palców i śladów obuwia. Masakra wywołała ogromny szok społeczny. Wzmocniła dyskusję o bezpieczeństwie mieszkańców oraz interwencjach policji w sytuacjach gwałtownej przemocy domowej. Sprawa stała się przykładem konieczności stosowania standardów zabezpieczania dowodów i profilowania psychologicznego sprawcy w przypadku brutalnych, wielokrotnych zabójstw. Wydarzenie miało również wpływ na późniejsze szkolenia służb kryminalnych w zakresie masowych zbrodni i technik dochodzeniowych stosowanych w podobnych przypadkach. 1994 roku egzekucja Gregory'ego Dwayne Resnovera, Indiana, Stany Zjednoczone Ameryki. Gregory Dwayne Resnover został stracony na krześle elektrycznym w stanie Indiana za zabójstwo policjanta Jacka Orberga, stając się jednym z bardziej znanych przypadków wykonania kary śmierci w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 90. Egzekucja odbyła się zgodnie z prawem federalnym i stanowymi procedurami penitencjarnymi, pokazując działanie wymiaru sprawiedliwości w przypadkach przestępstw wobec funkcjonariuszy publicznych. Sprawa była szeroko relacjonowana przez media, stając się punktem debaty o zasadach stosowania kary śmierci, humanitarnych aspektach egzekucji oraz etyce wymiaru sprawiedliwości. Analiza przeszłości przestępczej Resnovera i jego procesu była wykorzystywana w kryminologii do badań nad typologią sprawców zabójstw policjantów. Wydarzenie podkreśliło znaczenie procedur odwoławczych oraz roli opinii psychologicznej w procesach o najwyższej karze. 2000 roku rozpoczęcie fali morderstw Wichita Massacre, Kansas, Stany Zjednoczone Ameryki. Bracia Reginald Carr i Jonathan Carr rozpoczęli serię zabójstw w Kansas, która trwała przez kilka dni i doprowadziła do śmierci 5 osób. Rozpoczęcie tej fali zbrodni w tym roku pokazało, jak szybko przestępcy mogą eskalować przemoc, w tym przypadki porwań, gwałtów i morderstw. Dochodzenie wymagało koordynacji wielu jednostek policyjnych, zastosowania balistyki sądowej, daktyloskopii, analizy śladów DNA oraz informatyki śledczej, aby ustalić przebieg wydarzeń i aresztować sprawców. Wydarzenia miały ogromny wpływ na procedury policyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczące szybkiego reagowania na seryjne i masowe przestępstwa. Sprawa stała się również materiałem naukowym do analizy zachowań seryjnych przestępców oraz oceny ryzyka i profilowania psychologicznego w kryminologii. Porwania i uprowadzenia. 1989 roku. Rubaiyat Saeed, Indie, Kaszmir. Rubaiyat Saeed, córka ówczesnego ministra spraw wewnętrznych w Indiach, została porwana przez separatystycznych bojowników z ugrupowania Jammu Kashmir Liberation Front w drodze do szkoły w Srinagarze. Porwanie wywołało natychmiastowy i szeroki rezonans polityczny, medialny i społeczny w całych Indiach, a także przyciągnęło uwagę mediów międzynarodowych. Porywacze wysunęli żądanie uwolnienia więźniów politycznych w zamian za życie Rubai, stawiając rząd Indii w sytuacji ogromnej presji i konieczności prowadzenia delikatnych negocjacji.
Przez kolejne dni trwające rozmowy negocjacyjne doprowadziły do bezpiecznego uwolnienia Rubaye Said, co uważane jest za sukces w działaniach antyporwaniowych i jako przykład skutecznych negocjacji kryzysowych. Sprawa ta jest analizowana w literaturze z zakresu bezpieczeństwa państwowego, polityki antyterrorystycznej oraz prawa kryminalnego, pokazując, jak porwania osób powiązanych z elitami politycznymi wpływają na decyzje rządowe i strategie reagowania służb bezpieczeństwa. Ponadto wydarzenie uwidoczniło rolę mediów w eskalacji presji politycznej i w kształtowaniu opinii publicznej podczas sytuacji kryzysowych. 1977 roku Angela Awad i inni członkowie grupy opozycyjnej Argentyna, Buenos Aires. W nocy tej daty grupa działaczek opozycyjnych i aktywistek, w tym Angela Awad, Azucena Villaflor, Esther Balestrino, Maria Ponce oraz kilka sióstr zakonnych została uprowadzona bezpośrednio z wnętrza kościoła Buenos Aires przez siły wojskowe w ramach represyjnej dyktatury wojskowej w Argentynie. Porwanie stanowiło część fali tzw. desaparecidos, czyli przymusowych zaginięć, w wyniku których tysiące obywateli Argentyny zostało siłą usuniętych, a wiele osób poddano torturom i zamordowano bez postawienia zarzutów. To wydarzenie stało się symbolem brutalności reżimu wojskowego oraz skrajnej bezkarności organów państwowych w zakresie przestępstw politycznych. Sprawa uwidoczniła ogromne trudności w prowadzeniu dochodzeń kryminalnych wobec porwań politycznych oraz brak standardów prawnych chroniących obywateli przed represjami. Dziś wydarzenie jest szeroko analizowane w literaturze historycznej, kryminologicznej i z zakresu praw człowieka, stanowiąc kluczowy przykład stosowania terroru państwowego jako narzędzia kontroli społecznej. Współczesne badania pokazują, jak dokumentowanie przypadków desaparecidos stało się podstawą dla rozliczeń prawnych po zakończeniu dyktatury, dla edukacji historycznej oraz dla tworzenia mechanizmów ochrony praw obywatelskich w Argentynie i na całym kontynencie południowoamerykańskim. Katastrofy na lądzie i w powietrzu. 2009 roku zamachy bombowe w Bagdadzie, Irak. W Bagdadzie przeprowadzono skoordynowaną serię zamachów bombowych, wykorzystując zarówno samochody pułapki, jak i ukryte ładunki wybuchowe w miejscach publicznych i wzdłuż kluczowych arterii komunikacyjnych stolicy Iraku. W wyniku ataków śmierć poniosło co najmniej 127 osób, a ponad 448 zostało poważnie rannych. Ataki te były jednym z najbardziej krwawych i przerażających wydarzeń terrorystycznych w historii Iraku, powodując natychmiastową panikę w społeczeństwie i w mediach. Wydarzenie skłoniło lokalne władze do wzmocnienia zabezpieczeń w Bagdadzie, w tym utworzenia stref kontrolowanych, wprowadzenia większej liczby patroli policyjnych i wojskowych oraz zwiększenia współpracy z wywiadem międzynarodowym w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi. Analiza sposobu przeprowadzenia zamachów została szeroko omawiana w literaturze z zakresu bezpieczeństwa państwowego i taktyk antyterrorystycznych. 1972 roku katastrofa lotu United Airlines numer 553, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki. Samolot pasażerski Boeing C-737 rozbił się podczas próby lądowania na lotnisku Midway w Chicago. W wyniku katastrofy zginęło 43 pasażerów na pokładzie oraz 2 osoby na ziemi, łącznie 45 osób, które znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca upadku maszyny. Był to pierwszy śmiertelny wypadek tego modelu Boeinga, co wywołało szeroko zakrojone dochodzenie dotyczące bezpieczeństwa lotniczego w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Śledztwo objęło analizę procedur pilotażowych, funkcjonowania systemów awaryjnych samolotu oraz kontrolę nad systemem lądowania na lotnisku Midway. Katastrofa stała się punktem odniesienia dla zmian w przepisach lotniczych
lotniczych, w tym obowiązku stosowania bardziej rygorystycznych procedur szkoleniowych dla pilotów oraz modernizacji urządzeń nawigacyjnych na lotniskach. 1966 roku katastrofa promu Heraklion, grecka wyspa Kreta, Pireus. Prom pasażersko-samochodowy Heraklion zatonął u wybrzeży greckiej wyspy Krety podczas gwałtownego sztormu, który doprowadził do przewrócenia się jednostki w wyniku przesunięcia ciężkiego ładunku na pokładzie. W katastrofie śmierć poniosło 217 osób, a około 45 osób ocalało. Zdarzenie pokazało niedoskonałości w projektowaniu i obsłudze promów oraz konieczność wprowadzenia restrykcji dotyczących przewozu ładunków ciężkich, takich jak samochody i ciężarówki, na statkach pasażerskich. Katastrofa wywołała międzynarodową debatę nad bezpieczeństwem transportu morskiego, procedurami ewakuacyjnymi oraz wymaganiami konstrukcyjnymi statków pasażerskich, prowadząc do wdrożenia nowych regulacji i standardów w Grecji i Europie. 1936 roku zestrzelenie samolotu kuriera Międzynarodowego Czerwonego Krzyża nad północną Hiszpanią. Podczas hiszpańskiej wojny domowej samolot przewożący kuriera Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz francuskiego dziennikarza został zestrzelony przez republikańskich pilotów w północnej części Hiszpanii. Cała załoga i pasażerowie zginęli w wyniku ataku, co wywołało szeroki międzynarodowy rezonans polityczny i medialny. Wydarzenie podkreśliło ryzyko działań humanitarnych w strefach konfliktów zbrojnych oraz skomplikowane relacje pomiędzy stronami wojny. Sprawa była szeroko omawiana w raportach organizacji międzynarodowych i literaturze historycznej, stając się przykładem zagrożeń dla personelu humanitarnego w czasie działań wojennych oraz konieczności zabezpieczenia misji Czerwonego Krzyża. 1969 roku katastrofa lotu Olympic Airways numer 954, Grecja. Samolot Douglas DC-6 linii Olympic Airways rozbił się w górach w rejonie Aten, powodując śmierć 90 osób na pokładzie. Katastrofa była jedną z najtragiczniejszych w historii greckiego lotnictwa cywilnego. Dochodzenie wykazało błędy nawigacyjne oraz niedoskonałości w systemach kontroli lotu, co doprowadziło do wdrożenia nowych procedur bezpieczeństwa, w tym modernizacji systemów radarowych oraz ulepszenia szkoleń dla pilotów linii lotniczych w Grecji. Wydarzenie miało również wpływ na regulacje dotyczące operowania samolotami w trudnym, górzystym terenie. 1963 roku katastrofa lotu Pan Am numer 214, Maryland, Stany Zjednoczone Ameryki. Samolot pasażerski Pan Am został uderzony piorunem w czasie lotu i rozbił się niedaleko miejscowości Elkton w stanie Maryland. W katastrofie śmierć poniosło 81 osób, co uczyniło ją jednym z najbardziej tragicznych wypadków lotniczych w Stanach Zjednoczone Ameryki w tym okresie. Wypadek stał się podstawą do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących ochrony samolotów przed zjawiskami atmosferycznymi, takich jak uderzenia piorunów, oraz wzmocnił procedury bezpieczeństwa i szkolenia dla pilotów w trudnych warunkach pogodowych. Katastrofa była szeroko omawiana w raportach federalnych i literaturze lotniczej. Najważniejsze wydarzenia z dnia 8 grudnia na przestrzeni lat. 1941 roku Stany Zjednoczone Ameryki wypowiadają wojnę Japonii. Po dramatycznym ataku na amerykańską bazę morską w Pearl Harbor, który stał się jednym z najbardziej przełomowych momentów w historii XX wieku, całe Stany Zjednoczone Ameryki pogrążyły się w szoku i oburzeniu. Niespodziewane uderzenie w niedzielny poranek doprowadziło do ogromnych strat wśród marynarzy, lotników i personelu wojskowego, niszcząc znaczną część floty Pacyfiku. W atmosferze narodowego gniewu i mobilizacji Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki zebrał się w trybie pilnym,
aby odpowiedzieć na akt agresji, który naruszył nie tylko suwerenność państwa, ale również równowagę sił w całym regionie Pacyfiku. Tego właśnie dnia formalnie podjęto decyzję o wypowiedzeniu wojny Japonii, a tym samym o całkowitym odejściu od polityki izolacjonizmu, która przez wiele lat dominowała w amerykańskiej polityce zagranicznej. Był to początek pełnoskalowego zaangażowania Stanów Zjednoczonych Ameryki w II wojnę światową, zaangażowania, które odmieniło losy konfliktu na wszystkich frontach. Wprowadzenie potężnego amerykańskiego przemysłu, technologii, zasobów ludzkich i wsparcia dla sojuszników doprowadziło do przesunięcia równowagi sił na korzyść aliantów. Decyzja ta stała się jednym z najważniejszych momentów w historii militarnej i politycznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, określając ich rolę jako globalnego supermocarstwa na kolejne dekady. 1914 roku. Bitwa o Wyspy Falklandzkie. Na wodach południowego Atlantyku w czasie trwania I wojny światowej doszło do jednego z najbardziej znaczących starć morskich w całej historii konfliktu. Bitwy o Wyspy Falklandzkie. Zderzyły się tam siły marynarki wojennej Imperium Brytyjskiego z flotą niemiecką, która od dłuższego czasu prowadziła działania rajderskie, zakłócając handel oraz przepływ wojsk na oceanicznych szlakach. Brytyjczycy, świadomi zagrożenia dla swoich kolonii oraz komunikacji międzykontynentalnej, przygotowali zdecydowaną odpowiedź, wysyłając w rejon Falklandów silny zespół okrętów liniowych. Bitwa okazała się niezwykle jednostronna. Dzięki przewadze technologicznej, większej sile ognia oraz lepszej znajomości akwenu, flota brytyjska w krótkim czasie rozbiła niemieckie siły, zatapiając większość ich krążowników i eliminując zagrożenie dla południowego Atlantyku na długie miesiące. Dla Niemiec była to poważna strata strategiczna, a także cios dla ich prestiżu jako potęgi morskiej. Zwycięstwo Brytyjczyków umocniło dominację marynarki brytyjskiej na oceanach i stało się przykładem skutecznego dowodzenia, odpowiedniego przygotowania i wykorzystania przewagi materiałowej. W kolejnych latach bitwa była szczegółowo analizowana w literaturze wojskowej i traktowana jako wzorcowe starcie pokazujące siłę nowoczesnych okrętów liniowych oraz kluczowe znaczenie kontroli oceanicznych szlaków. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach. Dajcie łapkę, jeśli już nigdy nie spojrzycie na ten dzień tak samo. Do następnego.